Kilkadziesiąt godzin temu Nvidia wypuściła wyniki RTX 5090 w kolejnych grach. Oczywiście jest tam sporo naciągania rzeczywistości i najgorszy jest fakt, że analizując ich materiały i odwołując się do fundamentalnej logiki, sami udowodnili, że w niektórych grach 5090, gdyby był testowany na tych samych ustawieniach, chwilowo może być nawet mniej wydajny niż 4090. Więc w ekspresowym skrócie, tak jak przewidziałem w materiale sprzed 2 lat, gdy wychodził generator klatek pierwszej generacji, teraz doczekaliśmy się karty, która będzie reprezentowała znikomy wzrost wydajności, ale za to dostaniemy więcej fejkowych klatek. Link do mojej analizy sprzed 2 lat macie pod filmem. Do tej pory w generatorze klatek mieliśmy jedną klatkę wygenerowaną i jedną sztuczną, żeby poprawić płynność. Teraz dostajemy tych klatek aż 3. Więc tutaj nasuwa się pewne pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi. Czy wszystkie 3 klatki będą generowane równolegle i niejako wstrzykiwane pomiędzy dwie prawdziwe, czy może będą one generowane po kolei, co znaczyłoby, że druga fejkowa klatka będzie generowana na podstawie sąsiednich fejkowych klatek, co może prowadzić do sytuacji, gdy 3/4 obrazu mogą mieć artefakty. No ale to pytanie zostawiam otwarte. Teraz czas na wyniki w grach i do tego, co opublikowała Nvidia, dodajemy mały przelicznik, czyli sytuację, gdyby oba RTX-y miały ustawione dokładnie takie same parametry generatora klatek. Bardzo łatwo to obliczyć, wystarczy z każdego cyklu odjąć dwa fejkowe FPS-y, czyli 50% tego, co wypluwa nowy RTX. I tak w Cyberpunku, gdzie jak widzimy mamy około 264 klatek, od których jak odejmiemy wspomniane dwie na cykl, zostają 132 FPS-y kontra 112 klatek generowanych przez 4090, czyli wzrost wydajności o około 18%. Teraz Indiana Jones i mamy 95 klatek kontra 200, ale po przeliczeniu robi się z tego ledwie 100 FPS-ów, co daje nam marne 5% wzrostu wydajności. Swoją drogą, kto im liczy te procenty? Nawet gdyby przyjąć ich wyniki, to wzrost wyniósł bardziej 105, a nie 115%. Kolejną grą, której wyniki udostępnili jest Alan Wake 2. I mamy tu podobną sytuację jak w Cyberpunku, czyli po przeliczeniu wzrost wyniósł między 17 a 18%. I na koniec Wukong, gdzie różnica w ilości FPS-ów potrafi być 113 do 216, co po odjęciu 50% powoduje, że chwilowo RTX 5090 generuje mniej klatek niż jego poprzednik. I to prawie o 5%. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, że komuś uda się uruchomić nowy generator klatek na starszej generacji kart i oto jakie byłyby wyniki. This is like common sense. The more GPUs you buy, the more money you save. That's right. The more GPUs you buy, the more money you save. And there are only two themes in this conference. That's right. The more you buy, the more you save. Okay? This front row's got it. The more you buy, the more you save. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, ale z mojej perspektywy, z każdą kolejną publikacją NVIDII seria 5000 wygląda coraz słabiej. A jeśli w niektórych testach, które Wam pokazałem, wzrost jest tak znikomy, a wręcz mamy czasem do czynienia ze spadkiem wydajności przy wykorzystaniu tych samych ustawień i upłynniaczy, a przypominam, że RTX 5090 miał być największy przyrost wydajności z całej serii. Więc aż strach pomyśleć, jakie wyniki będzie miał 5080, gdy zastosuje się dokładnie te same ustawienia. Zostawiam Was z tą myślą, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!